Witam wszystkich bardzo serdecznie, Jan Rosmenta po tej stronie. Dzisiaj wersja 0.0.46a i szereg nowych rzeczy, które dzisiaj omówię. Także zapraszam do oglądania. Rozpoczniemy sobie nową grę. Szybko zrobię postać. Zaczynamy sobie grę. Filmik pominę. Dobrze, i teraz tak. Pierwszą rzeczą jest fakt, że jeśli przekroczymy 100% umiejętności, jeśli rozwiniemy do 100% nasze umiejętności, każdy kolejny punkt będzie kosztował 2 punkty umiejętności z dostępnych do rozdania. To jest pierwsza rzecz. Ubiorę sobie włócznie i przeskoczymy sobie teraz szybko do wioski Arroyo. Dobrze, więc jesteśmy teraz w wiosce i podejdziemy do Fergusa. I teraz, kiedy zaatakujemy jednego członka plemienia Arroyo i inni członkowie zobaczą ten incydent, będą automatycznie nastawieni wrogo do nas. Widzicie? Podchodzą i atakują. No i mnie zabili. Rest in peace, chosen one. Jesteśmy w Klamath i teraz za pomocą zakładek karma będzie już działać. Tu pokażę, zaprezentuję. Przykładowo wybierzmy tego małego nieszczęśnika. Mamy minus 25 karmy i od razu automatycznie atakują nas. Przejdziemy się, schowamy się tutaj i zwróćcie uwagę, pojawiła się tutaj, jak widzicie, pojawił się wpis Child Killer. Także takie elementy też już będę powolutku wprowadzał. Zabite jedno dziecko, no cóż. Dalej. Kolejną rzeczą. Mamy 58 HP na 74. Wchodząc w Pip-Boya, dostępna jest teraz opcja przyspieszenia czasu. Na razie są takie podstawowe wstępne opcje, które oczywiście będą wpływać na leczenie się ran. Wybierzmy sobie 4 godziny. 8 godzin. Zwróćcie uwagę, jak zmienia się pora dnia. Mamy ciemno teraz. Ciekawostką jest to, że w momencie, kiedy stoimy na przykład w Klamath i przyspieszymy czas, podczas postoju nasza energia witalna będzie regenerować się nieco szybciej niż gdy spacerujemy po mapie świata. I teraz tak. Z nowości wprowadzonych do gry to byłoby na tyle. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz. Ponieważ myślę poważnie o tym, aby żeby mieć możliwość zmiany kątu widzenia kamery. Pokażę wam, dlaczego to jest takie skomplikowane i czasochłonne byłoby do naprawy. Jest taka opcja i tu możemy wpisać kąt widzenia. Natomiast ta zmiana powoduje szereg różnych rzeczy, które trzeba będzie poprawić. W zasadzie wszystkie elementy graficzne trzeba będzie zmodyfikować. Już pokazuję wam dlaczego. W momencie, kiedy wybierzemy sobie właśnie opcję z możliwością zmiany kątu widzenia kamery, mamy taki oto efekt. O, coś takiego się dzieje. I teraz, żeby to naprawić, oczywiście normalnie możemy grać. Te wszystkie grafiki są po prostu spłaszczone. I żeby to naprawić, muszę wejść w każdą grafikę. Weźmy sobie Clint'a i muszę zwiększyć jego wysokość.
Na przykład na 80. I Clint już wygląda trochę lepiej. Natomiast na tle tych drzew jest po prostu za wysoki. Kamera też jest nisko. Dlatego sami widzicie, że byłoby to bardzo czasochłonne. I musiałbym każdy element, który widzicie, który jest zaznaczony czerwonym obszarem, każdy jeden element, każde drzewo, musiałbym dopasować na nowo do każdego obiektu jego nową wysokość, tak żeby to wyglądało w miarę podobnie. I takich poziomów, oczywiście to nie jest jeden, tylko w każdym poziomie, który stworzyłem już wcześniej, a jest ich tyle, musiałbym ręcznie zwiększać ich wysokości. Oczywiście nie każdy z osobna, bo na przykład jeżeli mamy gromadę drzew, to wystarczy zwiększyć jedno drzewo i później skopiować je wszystkie w ten sposób i rozstawić od nowa. Wtedy to będzie działać. Natomiast jeżeli zdecyduję się zwiększyć szerokość widzenia kamery, będę musiał to zrobić, zanim zrobię nowe poziomy. Pokażę wam jeszcze jedną rzecz, jeśli ją znajdę. Mam też możliwość dodania obiektów 3D. Załóżmy, że jest to stolik. Taki mały stolik, 32 wysokości, żeby był nieco niższy i mam możliwość dodawania takich oto obiektów 3D. Jak widzicie, aby nie używać wszystkich sprite'ów, które są płaskie. Można by tak urozmaicić niektóre poziomy, takie jak stoliki, biurka w sklepach i obiektach. Także może Eryk będzie chciał porobić kilka rzeczy. Najlepiej jak w ogóle jakby założył swojego Patronite'a i pokazał ludziom, że pracuje nad grą i dzięki temu mógłby zbierać też fundusze dla siebie i dodawać co jakiś czas jakiś nowy element. Także jeśli tego słuchasz, Eryk albo Bartek, to daj znać. Myślę, że moglibyśmy dodać parę rzeczy. Także to tyle byłoby w tym materiale. Ja się z wami żegnam i do następnego. Na razie, cześć.